Cześć, witam was Energik w kolejnym odcinku Zagrajmy w Krapa, baby! Dzisiaj przygotowałem dla was grę... kurwa. Powiem wam, jeżeli myślicie, że widzieliście wszystko, to nie widzieliście jeszcze nic. Gra, która może tak namieszać w garze, że po prostu jest to niesamowite. Aczkolwiek, zanim zaczniecie oglądać dalej, chciałbym każdego z was przestrzec. Jeżeli jesteście praktykującymi katolikami, wierzycie bardzo w Boga, wyłączcie ten film i nie oglądajcie go dalej. Ponieważ mogą być w nim materiały, które nie do końca będą dla was w jakiś sposób przyjazne do przełknięcia, że tak powiem. Ja, ponieważ też nadszedł czas, kiedy muszę mój moherowy beret zdjąć i powiesić na kołek, no i opowiedzieć wam o tej grze, na którą dzisiaj przygotowałem. Historia po prostu niesamowita. Miała być inna gra, ale trafiłem na tą grę przypadkowo i postanowiłem wam o niej opowiedzieć. Tytuł mało znany w sumie i bardzo dobrze, bo jest to tak syfiasty tytuł, że głowa mała. Aczkolwiek zapraszam was do kolejnego odcinka Zagrajmy w Krapa. Gier o temacie religijnym powstało trochę. Każda z nich była nieziemskim syfem. Zmagania Noego oraz innych bohaterów Nowego i Starego Testamentu możecie obejrzeć w jednym z odcinków Angry Video Nerd. Ja trafiłem na grę The New Testament całkiem przypadkowo, podczas przeglądania jakiegoś portalu. Pierwsze odpalenie tego gówna skwitowałem. Kurwa, o co tu chodzi? Gra wita nas ekranem startowym, gdzie w opcjach możemy wybrać poziom gore. W grze o biblijnych bohaterach możemy wybrać poziom krwi. Nieźle, co? Dalej tworzymy naszego bohatera. Ja stworzyłem typowego przedstawiciela tamtejszej społeczności. Po zatwierdzeniu ruszamy w teren i tutaj pierwszy strzał w ryj. O co tu kurwa chodzi? Wszyscy wokoło napierdalają się mieczami, kamieniami, jakimiś dechami. Niektórzy siedzą sobie na planszy i mają w dupie cały ten burdel. O co chodzi? Na mostku spotykam Jezusa. Tak, Jezusa. Od razu zasadzam mu kopa, a potem przystępuję do rozmowy z nim. Gra ogólnie prowadzi nas jako ucznia Jezusa przy jego boku, gdzie doświadczymy ważniejszych wydarzeń z jego życia, na przykład napierdalanie się z innymi oszołomami przy użyciu deski. Nie czytaliście tego w Biblii? Było, musiało wam się po prostu kartki skleić. Sama historia jest nudna w chuj. Popierdalamy z jednego miejsca w drugie, szukając Jayce'ego i słuchając jego mądrości. W tle wszyscy napierdalają się kamieniami, deskami i czym się da. Jay potem śmiga do innej części mapy, a my musimy za nim popierdalać, unikając groźnego tłumu, który chce nas jebnąć z deski albo z kamienia. No powiem wam, że Palestyna to był istny Meksyk. Mogłeś dostać wpysk za to, że nie chciałeś wziąć noża od jakiegoś lemura, lub dostać wpysk za to, że wziąłeś nóż od tego samego lemura. Czasami popierdalałeś sobie relaksacyjnie z batem i już cię zdybali i chcieli ci bat z łapy wyrwać. Jak nie, to wpierdol deską, kamieniem, mieczem, czym się da. Nasza postać ma określoną energię. Aby ją odnowić, musimy żreć różne rzeczy, które znajdziemy na ziemi, np. rybę, mięsiwo, banana lub jebnąć z pucharów winsko, które tak zakręci beretem, że padamy na ryj i czołgamy się bezwiednie. Cóż za pouczająca gra. Oprócz energii mamy coś, co się zwie agility. To nasza moc magii, którą zdobywamy medytując. Moc tę można spożytkować na różne ciekawe udoskonalenia, na przykład napierdalanie fireballami, jak to w Biblii pisali, lub łażenie po wodzie. Niestety nie dane mi było skorzystać z tych wszystkich wspaniałości, ale o tym za chwilę. Fabuła jest w sumie jakby jej nie było. Jezus jak to Jezus, gada zagadkami i ciężko wywnioskować, o co mu chodzi. Czasami rzuci tekst Gwiezdnych Wojen, czasami coś zupełnie od rzeczy. Co to kurwa ma być? Autor tego gówna, niejaki Matt Dickey, już od dawna zapierdala na galerze. Ale nie jest to zwykła galera. Ale święta galera! Czasami dostajemy jakiś quest, na przykład przy akcji zamiany wody w wino musimy donieść coś, co Jezus w to wino zamieni. Jako że nie chciało mi się szukać, przyniosłem miecz, który to Jezus zamienił w wino. Dziwne?
Kurwa, no raczej. Grafika w grze to już nawet nie skandal, nie mam słów, aby to nazwać. Postacie biegają, jakby miały w dupie kołki. Ogólnie animacja tego gówna woła o pomstę do nieba. Wszystkie postacie mają chorobę tarczycy, przez co cierpią na wytrzeszcz oczu. Lokacje, o kurwa, spójrzcie na to. Na pustyni w dali widać ośnieżone góry. Każda lokacja jest żałosna, a dogrywa się prawie tyle co mapa w Far Cry'u. Tak, ja wiem, że Matt zrobił to gówno w 3 tygodnie, ale to go nie usprawiedliwia. Mógł przysiąść i posiedzieć nad tym chujstwem. Chyba, że już miał wypisany bilet na galerię i musiał się spieszyć. Dźwięki w grze są bardzo dobre, ponieważ nie występują. Mamy tylko jakąś pierdołowatą muzyczkę, przez którą chciałem sobie wyjąć bębenki z uszu drutem kolczastym. Co za chujstwo. Kwestie mówione są okraszone dziwacznymi animacjami, oczywiście niemymi. Mamy tylko tekst, nawet chyba wzięty z Biblii, gdyż powyżej mamy z czego ta zacna mowa jest wzięta. Gra miała chyba mieć dużą wartość edukacyjną i pewnie ma. Na przykład jak przyjebać komuś deską, kamieniem lub batem. Wspaniała sprawa. Ciekawą kwestią jest nasza śmierć. Otóż gdy już dostaniemy okrutny wpierdol, zostajemy wtrąceni do więzienia. Tam też mamy spotkanie z Piłatem, który daje wybór ludziom, kogo uwolnić. Nas, czy na przykład jakiegoś czarownika, czy złodzieja. Zależy. I teraz ludzie głosują. Jako że byłem ogólnie pieniaczem i palestyńskim drechem, co nawet krowie nie przepuścił, zostaję skazany na ukrzyżowanie. Jednak w doborowym towarzystwie. I tak kończy się ten super tytuł. Nie ma save'ów. Po ukrzyżowaniu nasz profil znika tajemniczo i ciągniemy ten wózek z gównem od samego początku. Co za chujstwo. Nie wiem, dla kogo została wymyślona ta gra. Moher nie zagra, bo Moher nie umie. Reszta graczy ma tą grę w dupie. Po co to powstało? Nie wiadomo. Ni to ładne, ni grywalne, ni do chuja niepodobne. Tyranie w ten badziew sprawiło, że oczy zaczęły mi krwawić. Matt Dickey nigdy nie powinien do łapy dostać komputera. Zresztą na galerze to dość trudno o takie rzeczy i dobrze. Gra jest tak chujowa i tak miernie wykonana, że po skończeniu tego barachła jebłem baranka w ścianę, gdyż mój gar nie mógł tego przytrzymać. Jeśli chcecie powkurzać swoją świętojebliwą babkę albo księdza po kolędzie, odpal The New Testament i sprzedaj parę kopów sam wiesz komu. Na pewno zasłużysz, jeśli nie na domowe kazanie, to klątwę rzuconą z ambony. Kończę z tym gównem. Amen.